Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie dwa przepisy, będą one ze sobą bardzo dobrze, myślę, współgrały. Pierwszy będzie to przepis na precle, natomiast drugi, do tych pretzli przygotujemy sobie masełko ziołowe według receptury z Lidl Mixa. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten przepis wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Rozpoczniemy od pretzli, a do ich przygotowania będziemy potrzebowali 10 g cukru, 20 g świeżych drożdży, 40 g masła, pół kilo mąki, 2 łyżeczki soli, 1 łyżka sody oczyszczonej oraz 2 łyżki soli gruboziarnistej. Czas przyrządzania 30 minut, łączny czas godzina 52 minuty, przepis oceniany jako średnio trudny, wyjdzie nam z tego 10 pretzli. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek masło wyciągamy z lodówki, żeby było w temperaturze pokojowej. Ja już to zrobiłam. Do pojemnika wlewamy letnią wodę, 250 g. Do wody dodajemy cukier i zapewne teraz kolej na drożdże oczywiście. Dodajemy drożdże. Zamykamy pokrywę, temperatura 37 stopni, 3 minuty, obroty prawe i wyrabiamy rozczyn. Wyrabianie rozczynu dobiega końca, zakończone. Teraz czas na dodanie miękkiego masła. Jak widzicie, drożdże ładnie nam się tutaj połączyły z wodą, rozpuściły. Dodaję masło. Mąka. 2 łyżeczki soli. I teraz wyrabiamy ciasto na trybie zwykłe ugniatanie, 2 minuty. Ciasto mamy zagniecione. Wyjmujemy z pojemnika i formujemy kulę. Jak widzicie, fajnie nam tutaj się wyrobiło, także przerzucamy teraz na blat. Minimalnie podsypałam sobie moją matę mąką. Wyciągam ciasto i będziemy formować z niego kulę zgodnie z instrukcją. Tutaj pod nożami im więcej wyjmę, tym później łatwiej mi będzie myć. A ciasto bardzo ładnie odchodzi, znaczy, że super się wyrobiło. Jak widzicie, misa jest tylko tak do umycia po prostu gąbeczką, nie mamy już ciasta. No i cóż, formujemy teraz kulę. Ciasto uformowane, mamy kulę. Zobaczmy, co dalej. Kulę ciasta wkładamy do miski, przykrywamy, odstawiamy na 20 minut, żeby ciasto wyrosło. Ciasto wkładam do miski, przykrywam ściereczką i czekamy 20 minut. Minęło około 20 minut, zobaczmy, jak wygląda nasze ciasto. No zdecydowanie urosło, czyli mamy efekt, którego oczekiwaliśmy. Zobaczmy, co dalej. Musimy dokładnie umyć pojemnik miksujący. Do pojemnika wlewamy 200 g ciepłej wody i wsypujemy łyżkę sody oczyszczonej. Pojemnik mamy umyty, wlewam teraz 200 g wody. Woda w pojemniku, dosypujemy sodę. Teraz wszystko będziemy gotować. Temperatura 100 stopni, 1,5 minuty, obroty prawe 1. Gotowanie jest zakończone. Przelewamy łuk do innego naczynia. Przelewam do szklanki. Odstawiam na bok. Piekarnik rozgrzewamy 220 stopni grzanie góra-dół. Ciasto przegniatamy mocno dłońmi i dzielimy na 10 części. Piekarnik uruchomiony. Wyjmuję ciasto, przekładam i teraz pozostaje mi je mocno zagnieść. Ciasto przegniecione uformowałam sobie taki rulonik i dzielę go teraz na pół i każdą z części na 5. W trakcie, kiedy będziemy robili jednego pretzla, pozostałe powinny być przykryte folią spożywczą. Ja będę robiła to na bieżąco, więc też nie będę marnowała na pusto folii. Na podsypanej mąką stolnicy formujemy wałki około 50 cm długości, na bokach cieńsze, a na środku grubsze. Biorę sobie pierwszy kawałek ciasta i formuję wałek. Najpierw go w dłoniach wyciągnę i teraz będzie mi łatwiej go kulać. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. My na naszej macie mamy tutaj taką miarkę wbudowaną jakby. I jak widzicie, mamy około 46 cm długości pretzla. Zobaczmy, jak to dalej wygląda, żeby od razu układać. Wałki układamy w kształcie odwróconej litery U na stolnicy. Końce wałków chwytamy rękami i krzyżujemy po środku jeden raz. Żeby Was nie zanudzać, pokażemy na przykładzie jednego, jak to się składa. Bierzemy, robimy literkę U, zakręcamy do środka, składamy tutaj i teraz sobie rozciągamy. I tak robimy z każdym kolejnym. Nasze pretzle gotowe, 10 sztuk, jak widzicie, niektóre większe, niektóre mniejsze.
I teraz co? Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia musimy przełożyć 5 sztuk. Po 5 pieczemy. Także ja sobie tutaj przełożę 5. Po 2 z boku, tak jak było na tym naszym filmiku instruktażowym. I 1 na środku. Precle musimy teraz obficie posmarować ługiem, a następnie posypać naszą przygotowaną solą gruboziarnistą. Jeżeli wiecie, co jakby daje nasączenie tą wodą z sodą, to dajcie nam znać w komentarzach, bo w sumie mogliśmy zgłębić temat, ale jakoś tak nam to umknęło. Dobra, posmarowane. I teraz posypujemy solą. Precle teraz musimy naciąć tutaj na grubszej części wzdłuż na około 4 cm. Wkładamy do piekarnika 18 minut na złoto-brązową barwę. Biorę precle do piekarnika i pieczemy 18 minut. Minęło 18 minut, nasze precle powinny być już gotowe, także wyciągam je z piekarnika, od razu sobie wrzucam drugą blachę, którą w międzyczasie przygotowałam i ponownie ustawiam 18 minut. My do tych precli jeszcze przygotujemy sobie teraz masełko ziołowe. A nasze masełko przyrządzimy według wbudowanego przepisu. Będziemy potrzebować jedno masło 250 g, 15 gałązek natki pietruszki, 1 ząbek czosnku, 1 łyżeczka soli, pieprz czarny mielony, 1 czubek noża. Tutaj w składnikach też nie ma wypisanego szczypiorku, on nam będzie potrzebny. Czas przyrządzania i łączny czas to 10 minut, przepis oceniany jako łatwy i wyjdzie nam 10 porcji, tak jak 10 naszych presli. Pęczek pietruszki, pęczek szczypiorku myjemy, osuszamy. Z pietruszki obrywamy listki, wrzucamy do pojemnika miksującego, a nasz szczypiorek musimy posiekać. Dodajemy również drobno posiekany szczypiorek. Dodajemy 1 ząbek czosnku. My trochę ulepszymy po naszemu przepis, dodamy 4 ząbki czosnku, ponieważ mamy takie nieduże. Czas na nasze masło 250 g miękkiego masła. Ja wrzucam całą kostkę masła. Dodajemy sól oraz przygotowany pieprz. Wszystko teraz mieszamy 3 minuty, obroty prawe 5. Zamykam pokrywę i startujemy. Nasze masło jest już wymieszane. Jeśli to konieczne, masę zgarnąć i powtórzyć miksowanie. Ja ją zgarnę, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej potrzeby, żebyśmy jeszcze raz mieszali. Także przekładamy to do miseczki. Tak się prezentuje nasze gotowe, skończone masełko z naszymi preclami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to jest czas na spróbowanie naszych precli. Odłamy, jak widzicie, są mega turbo chrupiące. Jednocześnie mięciutkie w środku. Myślę, że najpierw spróbujemy sobie takiego sauté smacznego. Słuchajcie, tak jak mówiłem, środek mega puszysty, z zewnątrz chrupiący. Ale teraz spróbujemy sobie z tym masełkiem czosnkowym, ziołowym bardziej. Słuchajcie. Precle wyśmienite, przepis na to masełko ziołowe jest po prostu przegenialny. Po prostu cudo. My zawsze jak robimy to masełko, dodajemy odrobinę więcej czosnku, dlatego to masełko jest takie bardziej czosnkowo-ziołowe. W smaku mocno przypomina dodatek, który robiliśmy do chleba ziołowo-czosnkowego, jakoś tak on się nazywa. Po prostu taki przepis już kultowy, jeśli chodzi o Lidl Mixa. Więc jeśli chodzi o masło, to po prostu tyle, jest po prostu genialne. Nic tutaj nie ma co zmieniać, my indywidualnie sobie dorzucamy więcej czosnku. Ale wróćmy do tematu precli. Wyszło 10 sztuk, może nie są jakieś takie piękne, książkowo zrobione, ale smakowo są naprawdę pyszne. Szczerze, ja chyba bym mniejszą ilość tej soli gruboziarnistej posypał, ponieważ jak się je je, to gdzieś tam mi ta sól jakoś tak delikatnie przeszkadza, a nie są one jakoś wybitnie niesłone, żeby wymagały aż takiej ilości soli, także z tym ostrożnie.
ale zawsze ona jest na tyle gruba, że jeżeli ktoś potrzebuje, po prostu można sobie ją zdjąć i też jest wszystko w porządku. Słuchajcie, moim zdaniem przepis genialny, jako przekąska, jako jakiś, nie wiem, na podwieczorek z tym masełkiem, coś genialnego. Myślę, że idealnie sprawdzi się, jeżeli byśmy zrobili mniejsze te precelki z tym masełkiem ziołowym, jako jakaś, nie wiem, przystawka, znajomi przychodzą, naprawdę zapewniam Was, że zniknie jako pierwsza. Jak widzicie, tak to się prezentuje. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy robiliście te precle, czy robiliście to masło czosnkowe. Jeden i drugi przepis jest z oficjalnej platformy, także nie są to przepisy ze wspólnoty. A mimo to, jak widzieliście w przypadku masełka, jest błąd, jeśli chodzi o szczypiorek. Na liście składników go nie ma, a już w pierwszym kroku każą nam dorzucić ten szczypior do pojemnika, także tutaj małe potknięcie, czyli zdarza się nawet najlepszym. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, my zabieramy się za jedzenie, bo jeszcze te precelki są delikatnie ciepłe, więc wszystko potęguje smak, jeśli chodzi o tych pretzli, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!